I ten Lwów to ja długi czas nie przeżywałem tego zupełnie. Jako dziecko nie przejmowałem. Wiedziałem, że nie jesteśmy stąd, a to nowe stąd to był Śląsk, to były Gliwice, gdzie mój ojciec wylądował został natychmiast zatrudniony na Politechnice Śląskiej, bo tam nawet to było jakoś z góry umówione, że pewna część pracowników Lwowskiej Politechniki przeniesie się do nowo powstającej Śląskiej Politechniki, bo tam nigdy nie było Politechniki. Część, chyba większość pojechała do Wrocławia, ale właśnie pewna mniejszość, wydaje się, że w Kościele katolickim jest takie pojęcie zdrowa mniejszość, że to, pamiętam, Tadeusz Breza w Spiżowej Bramie pisał, że jak mniejszość jest po stronie, którą zwierzchność uważa za dobrą, to jest zdrowa mniejszość. Więc jechał do Gliwic, cała rodzina jechała już mając może nie tyle wyobrażenie, jak to będzie, ale no jednak był pewien cel w sensie profesjonalnym, że ojciec wiedział, że znajdzie tam zatrudnienie w swoim fachu. Też wiem, że znał odrobinę Śląsk sprzed wojny, bo miał praktykę w Chorzowie, nie wiem w jakim zakładzie chorzowskim. Chorzów, jak wiadomo, należał do Polski przed 1939 rokiem, także to nie była zupełnie taka terra incognita, przynajmniej dla mojego ojca. Ale wydaje mi się, że dla większości mojej rodziny, bo całe nasze plemię przeniosło się do Gliwic, to znaczy dziadek i dwie ciotki i moje kuzynki, wszyscy do Gliwic. Co wydaje się trochę absurdalne, bo to mi się wydaje, że ojciec znał Chorzów, Gliwic nie znał, ale nie wiem, czy w ogóle wiedział, że istnieją takie Gliwice. To było dla tych lwowiaków coś zupełnie abstrakcyjnego. I później jest taka opowieść mojej mamy, która mówiła, że chodziła po ulicach Gliwic i płakała, bo straciła to magiczne miasto, które oczywiście z każdym dniem stawało się coraz bardziej magiczne, bo im bardziej je tracili, tym bardziej ono rosło w wyobraźni. Takie są prawa wyobraźni. Moja mama o tym mówiła. Ojciec był bardzo wstrzemięźliwy, tak trochę purytański, więc do głowy by mu nie przyszło, żeby tak wprost mówić o swoich uczuciach. Ale mama była inna i opowiadała o tym.